Cześć! Witam Was z samego serca wrocławskiego rynku. A czy ten rynek jest większy niż rynek krakowski? Przekonacie się oglądając nasz film, a ponadto dowiecie się, skąd najlepiej podziwiać wrocławski rynek? Co to jest tret? Do czego służyła buda wariatów? Co robi baran w słynnej piwnicy świdnickiej? Jesteście gotowi? No to ruszamy! Patrząc na rynek wrocławski, trudno uwierzyć, że to dopiero 5. największy rynek w Polsce. Jakie ma wymiary? Według jednych źródeł 213 na 178 metrów, a według innych, równie licznych, 205 na 175 metrów. Chyba będziemy musieli tu wrócić i sami go pomierzyć. Jesteśmy za to pewni, że jest to jeden z najpiękniejszych w Polsce rynków i choć jest mniejszy od krakowskiego, to jest też trochę starszy. Nie od razu Wrocław zbudowano. Wcześniej istniały tu liczne osady, a pierwsza wzmianka o Wrocławiu pochodzi z roku 1000. Po różnych przymiarkach książę Henryk I Brodaty lokował miasto z rynkiem na lewym brzegu Odry około 1232 roku. Gdy wytyczano rynek, miał on kształt regularnego prostokąta. Obecnie, po wiekach przekształceń, boki południowy i zachodni są krótsze. Do rynku prowadzi 10 ulic, po 2 przy każdym narożniku oraz kolejne 2 na wschodnim i północnym boku. Jest też także przejście Świętej Doroty, przechodzące w zaułek Jerzego Grotowskiego. Jak wyglądały pierwsze domy przy rynku? Na 36 identycznych działkach powstały najpierw drewniane, a od połowy XIII wieku murowane, wreszcie ceglane i szachulcowe domy. Najczęściej miały 2, rzadziej 3 kondygnacje. Najstarszy z nich powstał na działce numer 6, gdzie od XIV wieku wznosi się kamienica pod złotym słońcem. Należała ona do najbogatszych rodów Wrocławia, Utmanów oraz Bonnerów, bankierów polskich królów. W przebudowanej w barokowym stylu kamienicy od 7 lat znajduje się Muzeum Pana Tadeusza, gdzie pokazywany jest rękopis słynnego dzieła Adama Mickiewicza. Poprzez kolejne stulecia kamienice wokół rynku były przebudowywane, łączone, dzielone, zastępowane nowymi. Mieszkali tu najbogatsi mieszkańcy Wrocławia, patrycjat, kupcy, bogaci kramarze. Podziwiając okazałe kamienice wokół rynku, aż trudno uwierzyć, że pod koniec wojny, kiedy Niemcy przekształcili Wrocław w twierdzę Festung Breslau, ponad 60% przyrynkowej zabudowy uległo zniszczeniu. 8 lat po zakończeniu wojny, w wyniku której Wrocław po stuleciach przynależności do Czech, Austrii, Prus i Niemiec został przyłączony do Polski, podjęto decyzję o odbudowie większych zespołów zabytkowych miasta, w tym rynku. Wielu kamienicom przywrócono historyczny wygląd sprzed XIX i XX-wiecznych przebudów. Wyburzono oficyny, a także spłycono kamienice frontowe. A w której części rynku jest najwięcej oryginalnych kamienic? To Pierzeja Zachodnia, zwana stroną 7 elektorów, gdzie znajdują się renesansowe i manierystyczne kamienice wzniesione na gotyckich zrębach. Do najbardziej malowniczych poza kamienicą pod złotym słońcem należą sąsiednie, pod błękitnym słońcem i pod 7 elektorami. Połączone przejściami stanowiły rezydencję dla goszczących w mieście króla Czech Władysława Jagiellończyka i cesarzy Rudolfa II oraz Ferdynanda II. Przy tej samej pierzei wznosi się jedna z najokazalszych kamienic, przebudowana w XVI wieku pod Gryfami.
Jest to jeden z największych budynków na rynku. Ma 3 kondygnacje nadziemne, 2 piwniczne i 5 dachowych. To właśnie przy tej pierzei wznosi się budynek najbardziej odróżniający się od innych na rynku. To powstały na początku lat 30. 10-kondygnacyjny gmach Miejskiej Kasy Oszczędności. Jeden z pierwszych wieżowców Wrocławia, wpisywał się w ówczesne poglądy na nowoczesną architekturę i fascynację nowojorskimi wieżowcami ówczesnego radcy budowlanego Wrocławia, twórcy hali stulecia Maxa Berga. Od samego początku budynek miał wielu krytyków i już w 1940 roku powstał projekt obniżenia go do 5. lub 6. kondygnacji oraz pokrycia stromym dachem. Wybuch wojny przekreślił te plany i wysoki budynek po dziś dzień budzi mieszane uczucia. W przeciwieństwie do zachodniej pierzei, południowa, zwana stroną Złotego Pucharu, jest swobodną rekonstrukcją z okresu powojennego. Za pseudohistorycznymi elewacjami często kryją się dawne secesyjne lub modernistyczne domy towarowe. Warto dodać, że kiedyś ta strona nosiła mało sympatyczną nazwę – przy Starej Szubienicy. Również pozostałe pierzeje rynku mają swoje nazwy – wschodnia – strony Zielonej Trzciny lub Zielonej Rury, nazwana tak od miedzianej rury doprowadzającej wodę, a północna – stroną Targu Łakoci, nazwana tak od towarów sprzedawanych w okolicy. Stając przed stroną Zielonej Rury, warto udać się przecinającą ją ulicą Kurzy Targ w kierunku pochodzącej z XIV wieku katedry świętej Marii Magdaleny. Jej wysokie wieże połączone są tak zwanym mostkiem czarownic albo pokutnic. Stąd roztacza się jeden z najbardziej malowniczych widoków na rynek i okolicę. Po drugiej stronie rynku, w narożniku północno-zachodnim, wznosi się jeszcze jeden kościół z punktem widokowym, położonym jeszcze wyżej niż mostek czarownic. To Bazylika Świętej Elżbiety Węgierskiej. Ufundowana na początku XIV wieku przez kolejnego z piastowskich książąt, Bolesława III Rozrzutnego, służyła jako kościół farny wrocławskiego patrycjatu i wielkością konkurowała z biskupią katedrą świętego Jana na Ostrowiu Tumskim. Ta trójnawowa świątynia miała kiedyś najwyższą na Śląsku i jedną z najwyższych w ówczesnym świecie wież. Wraz z hełmem liczyła sobie 130,5 metra. Niestety, podczas wichury w 1529 roku hełm zawalił się i po odbudowie wieża ma zaledwie 91 metrów wysokości. Aby dotrzeć na platformę widokową, trzeba pokonać 300 schodów. Dla wytrwałych nagrodą jest wspaniała panorama Wrocławia. Przy dobrej pogodzie widać nawet najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżkę. Choć kościół ocalał od wojennych zniszczeń, to w okresie powojennym ucierpiał od 3 pożarów, podczas których przepadła większa część wyposażenia. Najgorszy z nich w 1976 roku doprowadził do całkowitego spalenia drewnianego wyposażenia kościoła, organów, więźby dachowej oraz pęknięcia sklepień. Południowa ściana nawy głównej odchyliła się wtedy od pionu. W dawnych wiekach wokół kościoła znajdował się cmentarz. Był także otoczony niewielkimi domami księży altarystów, czyli opiekunów ołtarzy, które potęgowały wrażenie wielkości samego kościoła. Do naszych czasów zachowały się 2 z nich, nazwane przez powojennych mieszkańców Wrocławia Jasiem i Małgosią. Ich zdaniem kamienice wyglądały jak 2 postaci z bajki braci Grimm, trzymające się za ręce. Mniejszy Jaś i większa Małgosia. Spoglądając na rynek, zarówno z kościelnej wieży, jak i sprzed Jasia i Małgosi, widać wyraźnie tret, czyli śródrynkową zabudowę placu. To właśnie tam wznosiły się najważniejsze budynki handlowe,
dom kupców, czyli sukiennice, smatrus, w którym handlowano pieczywem oraz obuwiem, dom płócienników z małą wagą, dom wielkiej wagi oraz kramy bogate i płócienników. Z czasem kramy bogate przekształciły się w kamienice, a w XIX wieku w miejscu domu płócienników stanął nowy ratusz. Zwarty kompleks tretu przecinają wewnętrzne ulice, przejście żelaźnicze oraz garncarskie. To prawdopodobnie najspokojniejsze i najcichsze miejsca na obszarze całego rynku. Kolejna ulica biegnie na zewnątrz, ale jej nie widać, ponieważ nie jest wyodrębniona z placu. Kończy się ona przy jednym z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych ratuszy w Polsce. Zanim on jednak powstał, Rada Miejska spotykała się w kamienicy nr 30, zwanej Starym Ratuszem. Dopiero pod koniec XIII wieku wybudowano parterową podpiwniczoną halę z dostawioną wieżą. Potrzeba było blisko 250 lat, aby skromna budowla przybrała obecną imponującą formę. Pod koniec XV wieku pojawiły się bogato zdobione ryzality, nadwieszone w formie wykuszy, a w połowie XVI wieku podwyższono wieżę i nakryto istniejącym do dziś hełmem renesansowym. Współcześnie w ratuszu mieści się Muzeum Sztuki Mieszczańskiej. Zwiedzając je można zobaczyć dawne pomieszczenia, jak Izbę Rady oraz salę mieszczańską na parterze. Z kolei na piętrze m.in. salę książęcą, czyli dawną kaplicę świętych Janów Chrzciciela i Ewangelisty, skarbiec, a przede wszystkim największe pomieszczenie ratusza, salę wielką, przeznaczoną na ważne uroczystości. Ze sprawowaniem władzy w mieście związane było utrzymywanie porządku i wymierzanie sprawiedliwości. Dlatego też w pobliżu ratusza znajdował się pręgierz, którego powojenną kopię możecie dziś zobaczyć. W połowie XVIII wieku zlikwidowano szubienicę, która przyciągała tłumy mieszkańców oraz budę wariatów. Była to żelazna klatka dla pijaków, zakłócających ciszę nocną i równie hałaśliwych ulicznic. Ale najważniejszym zajęciem na rynku był handel. Poza dużymi budynkami tretu były to niezliczone kramy i budy, rozlokowane zależnie od rodzaju towarów w różnych częściach rynku. W jednej z nich był targ rybny, w innej towary tranzytowe jak ołów, miedź, sól kamienna, w kolejnej owoce, otręby i tłuszcze, a w jeszcze innej błyskotki, takie jak lusterka. Najwięcej kramów, była to wschodnia część rynku, zajmowali partacze, czyli niezrzeszeni w cechach. Z handlem związany był też wytyczony po najeździe mongolskim w 1242 roku jako rynek pomocniczy Plac Solny. Większość budynków wokół niego to powojenna odbudowa. Współcześnie na placu jest targ kwiatowy. Pomiędzy nimi sterczy iglica przypominająca płomyk ognia. W tym miejscu w połowie XV wieku bogaci mieszczanie wrocławscy pod wpływem kazań świętego Jana Kapistrana spalili luksusowe meble, odzież i inne przedmioty zbytku. Była to jednak przejściowa moda i rychło powrócono do luksusów i handel kwitł dalej. Na przełomie XVIII i XIX wieku handel uległ zmianie. Sukcesywnie zmniejszała się ilość but i straganów. Pod koniec XIX wieku było ich jeszcze 320, ale w połowie lat 30. XX wieku tylko 33. Nowoczesny handel przeniósł się do sklepów, hal targowych, a zwłaszcza domów towarowych. Powstawały one w nowych budynkach wznoszonych po wyburzeniu starych, nieraz średniowiecznych kamienic. Największym z nich był otwarty w 1904 roku dom towarowy braci Barasz, Artura i Georga, właścicieli sieci domów towarowych na Śląsku i w innych częściach Niemiec. Powstał on na parcelach po 5 budynkach. Imponująca żelbetowa budowla nazywana była Katedrą Komercji i Pałacem Towarów.
Ponad neobarokową i secesyjną w stylu budowlą wznosiła się wieża zwieńczona szklanym, podświetlanym globem o średnicy 6,5 metra. Pod koniec lat 20. po uszkodzeniu przez piorun globus usunięto, tworząc w zamian platformę widokową, na której zespół muzyczny grał dla klientów. Na 4 piętrach połączonych windami i klatkami schodowymi 1000 osób obsługiwało klientów. Były tu działy męski, damski, dziecięcy, artykuły spożywcze, AGD, zabawki, a także biuro podróży i informacja turystyczna. Na 5. piętrze znajdował się zakład fotograficzny. Autorami zdjęć przedstawiających dawnych mieszkańców Wrocławia i samego rynku, które zaraz Wam pokażemy, byli nieznani nam fotografowie pracujący pod znakiem braci Barasz. Zapraszamy zatem na kolejną podróż w czasie i przestrzeni, które charakteryzują nasze filmy. W latach 30. bracia Barasz musieli sprzedać swój dom towarowy za pół ceny. Byli Żydami i obowiązywało ich prawo rasowe. Rok po zakończeniu II wojny światowej w budynku otwarto pierwszy i jedyny wtedy punkt handlowy we Wrocławiu. Od 1965 roku nosi nazwę Feniks i jest podobno najstarszą działającą placówką handlową w mieście. Nowoczesność i postęp na rynku to nie tylko sklepy i domy towarowe. To też latarnie, od końca lat 80. XIX wieku oświetlane elektrycznie, a w końcu transport publiczny. Najpierw pojawił się konny omnibus. Na początku lat 90. XIX wieku pojawił się tramwaj elektryczny. Niedługo potem na rynek wjechały pierwsze samochody. Powstał nawet plac parkingowy, także dla autokarów. Na początku lat 20. XX wieku powstała tu nawet stacja benzynowa. Natężenie ruchu było tak duże, że zaczęto projektować dwupoziomowe skrzyżowania w narożnikach rynku. Druga połowa XX wieku to stopniowe wygaszanie ruchu kołowego. W latach 70. zlikwidowano stację benzynową, a linie tramwajowe przecinające rynek zostały przeniesione na ulicę Kazimierza Wielkiego. Przy okazji remontu na wierzchni rynku w drugiej połowie lat 90. pozostał on wyłącznie do dyspozycji pieszych. Nowa nawierzchnia okazała się jednak dużym utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych oraz pań w butach na obcasach. Aby temu zaradzić, 8 lat temu powstała na rynku szpilkostrada, czyli szeroki na 6 metrów pas zbudowany z odpowiednio przyciętej kostki ze szczelinami wypełnionymi zaprawą. Zapewne dzięki temu usprawnieniu więcej chętnych może dotrzeć na lokalne imprezy. Poza jarmarkiem bożonarodzeniowym i świętojańskim są to m.in. kilkudniowy festiwal kulinarny Europa na Widelcu, powtarzane kilka razy do roku targi rękodzielników, Ręki Dzieła Fest, wrocławski festiwal krasnoludków i wiele innych. A propos krasnoludków. Najwięcej krasnoludków znajduje się na rynku i w jego najbliższej okolicy. Jest ich coraz więcej i zauważyliśmy, że nieraz budzą większe zainteresowanie od stojących obok historycznych budynków. Wielu nie potrzebuje specjalnej okazji, by przyjść na rynek. Wystarczy spacer albo wypad do licznych kawiarni i restauracji.
Niektóre miejsca mają wielowiekowe tradycje, jak Dwór Polski, mieszczący się w kamienicy, gdzie w XVII wieku miał ucztować książę Władysław, przyszły król Władysław IV Waza. Najsłynniejszym lokalem i jednym z najstarszych działających w Europie jest znajdująca się w podziemiach ratusza piwnica świdnicka. Nazwa związana jest ze słynnym piwem jęczmiennym, sprowadzanym ze Świdnicy, o czym opowiadaliśmy w naszym filmie o tym mieście. Piwo to, jak wszystkie inne ważone poza Wrocławiem, można było sprzedawać tylko w piwnicach ratusza. Od początku XVI wieku w lokalu serwowano piwo, ważone w położonej naprzeciw ratusza kamienicy pod złotym dzbanem. Dostarczane było ono z browaru specjalnym tunelem pod nawierzchnią rynku. Piwo to nazywane było baranem. Według jednej z anegdot nazwa miała wziąć się stąd, że pewien chłop, który nazbyt popił podczas pobytu w piwnicy świdnickiej, w drodze powrotnej do domu zasnął na łące pełnej owiec. Jego sen miał przerwać baran, a ten w pijackim zwidzie wdał się z nim w bójkę. Według innej wersji piwo zawdzięczało swe miano temu, że miało być bardzo pożywne, a jego walory przyrównywano do baraniego mięsa. Również współcześnie w niedawno otwartej po 5-letniej przerwie piwnicy świdnickiej można się napić barana. Jest to jednak jego współczesna wersja, nawiązująca do historycznego produktu. Degustacja barana jest dobrym pretekstem, by zwiedzić autentyczne, średniowieczne piwnice, gdzie według dawnych kronik zakazane były m.in. gra w karty, palenie tytoniu i przeklinanie, gdzie gościli cesarz Zygmunt Luksemburski anonimowo, a także Goethe, Chopin, Słowacki i wielu innych oficjalnie. W lokalach jak piwnica świdnicka można się zasiedzieć i wychodząc na zewnątrz odkryć, że w międzyczasie zapadł już zmrok. Ale życie na wrocławskim rynku nie zamiera. Liczne lokale, restauracje, bary i kawiarniane ogródki tętnią życiem. Wszędzie można napotkać gwarne tłumy ludzi. Wrocław? Miasto, które nie zasypia. Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał. Możesz również włączyć dzwonek, wtedy otrzymasz powiadomienie o nowym filmie. Wszystkim stałym widzom serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie, komentarze, udostępniania filmów. Dzięki Wam nasz kanał może rosnąć i się rozwijać. Dziękujemy, pozdrawiamy i do następnego odcinka. Cześć!